Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na AW Drive Fan Studio. Dzisiaj w towarzystwie kolegi. Pan się przedstawi, kolego? Szymon Jaroszewski. To jest słynny perkusista ze szwedzkiego coverbandu polskiego zespołu ABBA Classic, znany na całą Łubną Jakusy, tak? I nawet Błaszki jeszcze. I nawet Błaszki sięgnął. też. Sięgnął. Oj, la. Ja sobie tym stołkiem palec rozwaliłem kiedyś, dokładnie w ten sposób. Dobra, słuchajcie, mamy dzisiaj z Szymonem dla Was 5 różnych werbli Millennium, na których Szymon w ogóle nie grał, nie licząc tych 5 sekund. Ja dosłownie 3 minutki je gdzieś tam ogarniałem. Po prostu chcemy zaprezentować Wam instrumenty, które bardzo możliwe, że są przeznaczone dla tych początkujących uczniów, żeby nie kupować werbla za 5000, tylko coś niedrogiego, więc te oto werble dzisiaj Wam przetestujemy, powiemy Wam swoją opinię. Także póki co łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, a za czołóweczką zaczynamy. Uwaga, teraz będzie nabicie. No dobrze, szanowni... Już leci? Leci już. Szanowni Państwo, zacznijmy od tego, że całość nagrywamy Wam na ten oto tutaj mikrofon jeden, co stoi, znaczy w sensie brzmienie tych werbli, ponieważ chcemy pokazać, jak te instrumenty brzmią akustycznie. To przy nagłośnieniu, przy mikrofonach, ile cudów brzmieniowych można z tego ukręcić, ten dźwięk, no nie ukrywajmy, do naturalnych nie należy. To, co mówimy tutaj, tak jak słyszymy nasze rozmowy, tak jakby te werble najlepiej będą zbieralne. I w tym momencie, Panie Szymonie, zacznijmy sobie od najprostszego w konstrukcji. Weź sobie tak go przejrzyj. Wiesz, jakie cudo? No. Zobacz. Tak jest. To jest rozmiar 14 na 3,5. Dokładnie. No jednak trochę wiedzy. Trochę wiedzy człowiek ma. I co? Pierwsze, co się w oczy tutaj rzuca, ale w takim pozytywnym sensie, to no, sam proces wykonania. Tak, prawda? bardzo ładnie to jest zrobione, nie? Nie jakiś... Nie ma żadnych elementów, o które mógłby się człowiek skaleczyć albo zabić, bo to różnie bywa Tak. w tych instrumentach z dolnej półki. Tak. A to na pierwszy rzut oka wygląda Zgrabnie. naprawdę przyzwoicie. Tak. Myślę, że obaj graliśmy przyzwoicie. na gorszych. Zdarzyło się w różnych... Myślę, że na o wiele bardziej gorszych. Tak jest. No słuchajcie, mamy tutaj, po pierwsze zobacz, jest 10 śrub mocujących, więc jak niskobudżetowy werbel to dużo. Ja nieraz widziałem nawet werble na 6 czy na 4 śruby, takie byleby po prostu grały. Ta maszynka, zobacz, również wydaje się taka całkiem przyzwoicie działająca. Jasne. Nie zacina się Nie w zacina połowie. się w połowie. Nie naciąga tych sprężyn jeszcze bardziej, bo są też takie, nie wiem czy widziałeś. Oczywiście werbel stalowy, obręcze takie standardowe 1,6 mm. Śruby chodzą ok. To od razu Wam powiem, każdy werbel ja lekko pokręciłem, ale teraz nie tak, że siedziałem 5 godzin nad nimi, żeby, weź to tutaj zrób, żeby ukręcić jakieś nie wiadomo jakie brzmienie. Po prostu trochę te śruby dokręciłem, ponieważ każdy werbel po wyjęciu z pudła brzmiał w taki sposób. No, więc słuchajcie, werbel na zasadzie trochę pokręciłem jedną, drugą śrubą i gra. Wersja bez tłumika. Pan zaprezentuje. Całkiem przyzwoicie, ale to tak jak mówiliśmy za sprawą 10, tak? Śrub? Tak, myślisz, że aż tyle śrub ma wpływ faktycznie na brzmienie? Zwróciłeś na to uwagę kiedyś? Niech to będzie też dyskusja merytoryczna. Uważam, że to ma ogromny wpływ, w mojej opinii.
Twojej opinii tak. W mojej opinii mniej koniecznie, bo mam werbel, na przykład tamten mam na 6 śrub swój i brzmi świetnie, aczkolwiek no, myślę, że to są może niuanse, by trzeba było zrobić dyskusję na identycznych instrumentach, nie? Ale tutaj na pewno wygląda to ładniej i jest łatwiejsze do nastrojenia. Zróbmy sobie jeszcze wersję może taką akustyczną. Pamiętajmy, wszystkie werble mają stokowe, jakieś takie nie wiadomo jakie membrany. No. Może ja wyłączę. Też nie jest powiedziane, że membrana, która jest instalowana fabrycznie do tego instrumentu, od razu jest skazana na pożarcie. Oczywiście, że nie. Nie można w ten sposób do sprawy podchodzić. Z uwagi na to, że ona tutaj na pierwszy rzut oka, no zresztą podobnie jak cały werbel, wygląda naprawdę przyzwoicie. No i brzmienie. Słuchajcie. Ja myślę, że gdybyśmy tutaj zamontowali tą tradycyjną remocką, tak, ambasadora, Czy coś tego to typu? uważam, że nie byłoby aż tak dużej Różnicy. prawda? Też Tym mi się- bardziej, że membrana Remo teraz kosztuje Tylko- prawie 100, No to prawda? słuchaj, A werbel, no właśnie, czyli ile werbel kosztuje, jak myślisz? biorąc pod uwagę firmę, o której mówimy i to, co oni są w stanie wyprodukować za nieduże pieniądze, tak? Tutaj opieram się na skromnym, ale jakimś tam doświadczeniu. Myślę, że w granicach pomiędzy 200 a 300 zł. 309. A proszę. 309 zł, nie? I uważam, że ciężko dostać werbel tej klasy za takie pieniądze. Z tego, co ja się orientuję na rynku, aczkolwiek wybitnym znawcą wszystkich werbli na świecie nie jestem. Jasne. A masz informację, gdzie to jest klepane? No, Produkowane? na pewno w Azji, no przecież no, myślę, że jak żeby inaczej, nigdzie by inaczej. No. No słuchajcie, nie ma co tutaj chyba dłużej dyskutować. Można jeszcze ewentualnie, zagrać jakieś takie... Wiesz, no jakoś się to sprawdza. Odzywa się, Rim się odzywa. Coś mocniej... Rimshot? Wersję z tłumikiem. O, masz. Słuchajcie, najlepsze tłumiki na świecie. Wizytówki Abba Classic, jakbyście chcieli, to są oczywiście... Jasne. No boka. Spełniają dwie role, prawda? Dokładnie. A sprężyny włącz. Właśnie są wyłączone i nie wiem, czy nam coś tutaj blokuje. Od statyw się nie opierają. Nie, no, już są. A jak wyłączymy, to one... Spróbujmy jeszcze. Możliwe, że tam jest właśnie wada konstrukcyjna. O. Albo jest tutaj bardzo mały zasób, tak? Tak, no, dokładnie. Tam sterowania za pomocą nakrętki. No dobra, jakąś wadę mamy, czyli fajnie napięte sprężyny, nie popuścimy totalnie na zero. Jasne. Dokładnie. Odkręciłem ile się da, nie chcę mocniej, bo I mogę odzywają uszkodzić. się. I się odzywają. Odzywają się. Więc no, To okej. jest jakaś tam taka, no, drobny mankament, ale teraz są, tak? Za mocno. Ustawię tak trochę po ludzku. Jezu. Za mocno, za mocno. Nie no, poluźnij. Tylko, że W drugą stronę, o. jasne. Zobacz. Na maksa są rozkręcone, odkręcone, a kiedy zapinamy sprężyny, kiedy je przyciągamy, to tak brzmi, jakby były mega napięte. No ale Więc po prostu kwestia regulacji teraz tutaj. Patrz, ja Ci podtrzymam tak, i zagraj teraz. tak jest. Tak jest, czyli by trzeba było na tym pasku z tej strony jej trochę poluźnić, żeby było więcej zapasu faktycznie, żeby nie były aż tak bardzo Bo tutaj napięte. dość mocno ten pasek jest, Jest napięty, no. napięty. No słuchajcie, to nie jest tak, że jak wyciągamy instrument z kartonu, To sam gra. mamy sprężyny, tak, kładziemy na statywie, to on już gra i już gotowy jest do Chwilę trzeba działania. poeksperymentować. Jasne. Dokładnie. Dobra, a teraz mamy, słuchajcie, starszego kolegę, znaczy większego kolegę. Ono tutaj, dziadzie. No patrz, jak się ładnie tutaj zapiął. O, to już mamy pełny wymiar. No to zgaduj rozmiarówkę tego. 6,5. Dokładnie. 6,5. 14 na 6,5. Natomiast średnica jest taka sama. Tak jest. I to się nazywa Power Steel
snare, który ma również 10 tych naszych śrubeczek. Maszynka wygląda całkiem ładnie, jest stalowy. No to taka po prostu większa wersja tej sztuki. Maszynka również wygląda na całkiem... Prawdopodobnie jest to wykonane z tego Dokładnie to samo, dokładnie. z tego samego produktu, tak? Tylko rozmiar. Tak jest. O, i tu już sprężynka, I tutaj tak. już jest to lepiej to ustawione, nie? No zobacz, tu jest zupełnie inny mechanizm. No tak, tak. A, to wygląda... Wiesz, w tych Powiedziałbym, że bardziej pro, profesjonalnie. wiesz, w tych pikolagach ogólnie się trudno robi mechanizm, ponieważ jest mało miejsca. Tak jest, tak. Jest mało miejsca, nie? Fizyczne ograniczenia. No i uwaga, uwaga, gram. Tutaj trzeba tego pana, o. Słuchaj, Dave, Z tego co słyszę, to jest teraz bardzo nisko nastrojony, prawda? no to jest piccolo, zacznijmy od tego, nie? To ten jest wysoko, a Tak. ten jest... Ale... Zrobiłeś go na szmatę. Czy tak było? Ja już go nakręciłem do góry trochę. On Aha. był jeszcze większą szmatą. Ale słuchajcie, myślę, że Dave Grohl z Nirwany był zachwycony tym brzmieniem. Jest ten metaliczny przydźwięk. Można jeszcze go spróbować podciągnąć trochę do góry. Robisz na krzyż, czy masz to gdzieś? Na krzyż, tak. Po szkolnemu. Po szkolnemu. I może to jest mądre w tego rodzaju konstrukcjach, z uwagi na to, no nie wiemy jaką wytrzymałością charakteryzuje się obręcz, prawda? Dokładnie. Oczywiście gram z tym naszym abbowym słynnym tumikiem, który moglibyśmy sprzedawać po 10 zł jako najlepszy tumik werblowy na Albo świecie. po 8. Albo po 8 w promocji, jak kupisz 3. A teraz trochę? A? Lepiej. Jest fajny strzał. Słuchajcie, bolerką można zagrać, ale zobacz, że sprężyny nawet ładnie reagują. Porównajmy teraz 1 do 1, tak? Pomimo tego, że tutaj ta sprężyna jest cały czas mocno naciągnięta, więc wiadomo, że dźwięk też się będzie różnił, ale na moje ucho, no też zależy do czego chcemy użytkować. A no tak? właśnie. Jeżeli chcemy grać bolero, No. no to lepszym wyborem będzie Albo werber jakieś latynoskie wyższy. tematy, gdzie Dokładnie. coś tam ma się werbę, czy funka, nie? Ale Albo jeżeli chcemy, żeby dźwięk był ostrzejszy, no. precyzyjniejszy, nie? Tak, no więcej tego środka takiego Dokładnie. przebijającego się, nie? Natomiast powiem Ci, Ale że... do grania, tak jak wspomniałeś, utworów Nirwany, Czy nawet, słuchaj, jakby mój uczeń ćwiczył na tym werbu te pierwsze nasze wpraweczki, no popatrz, piano ładnie reaguje, nie? Nawet pracika. Można na tym zagrać, nie? A, umiesz tak? Umiesz tak? ja już się nie będę chwalił, No. bo Dobrze, że mi w miarę wyszło, bo słuchaj, nie grałem tego od... Słuchajcie, ogólnie tyle. Lecimy, słuchajcie, dalej, bo teraz mamy innych przyjaciół. Podmienimy sobie je. Weź, Szymon, odkręć tego. o cenie mówiliśmy? A, ocenię. No jak myślisz? Słuchaj, skoro to kosztowało 300 z hakiem, no tutaj trochę więcej potrzeba stali. Szczeram pi razy oko między 350 a 400. 409, stówkę drożej. Te końcówki mi w ogóle nie pasują. Nie pasują. tak, Wiecie, to problem. zależy od Nie kursu. byłem z matematyki, dlatego wolę Kursu. zaokrąglać. Ale słuchajcie, za 400 uważam, że naprawdę przyzwoity instrument. Fabrycznie zapakowany w karton, słuchajcie. Tak jest. I jeszcze kluczyk Nóweczka. do strojenia dostajemy gratis. Nieśmigana. Tak jest. Dobra, podmieniamy, słuchajcie, na dwóch innych kolegów. No dobra, to lecimy, słuchajcie, z następnym kolegą. Właściwie najprawdopodobniej to samo, co tam, ale jak widzimy, młotkowane. Siedział Chińczyk i młotkiem jeszcze tą biedną stal tutaj opukiwał. Teraz pytanie, po co? Co by się Alikwo... Dopóki nie zagramy, to chyba nie będziemy wiedzieli, prawda? nie dowiemy. To się nazywa Millennium Hammer Steel Snare i w zasadzie specyfikacja jest identyczna jak u tego
że jest młotkowany, nawet chyba lugi, maszynka, wszystko jest takie same. Tak. Uważam, Aczkolwiek że obręcze bez zmian. też jest to samo, a tutaj natomiast słuchaj, napisali, że ma ciepły podstawowy dźwięk i może być używany przez wszystkie dzieci do wszystkich stylów muzycznych. Wiesz, i tamte nie mogą, ale ten może. Ale jeżeli ktoś skończy 18 lat, no to już niestety... To już nie może. To już nie może. No zobaczmy go, w jakiej jest formie. Również na... Taki garażowy, nie? Tak, dokładnie. Trochę go podkręćmy do góry. Natomiast sprężyny, zobaczcie, tam na dzień dobry ładnie były ustawione. Tutaj trzeba będzie troszeczkę pokręcić tą maszynką, żeby jakoś go do ładu doprowadzić. No wiecie, ogólnie polecamy zawsze się zgłosić do jakiegoś nauczyciela, kolegi, który coś tam bardziej ogarnia, albo sami poeksperymentujcie. Zobaczmy, co się dzieje. Od razu jest bardziej czuły na dynamikę, prawda? No. Słychać. No. Ale to co, bardziej Ci się podoba niż ta wersja podstawowa? Bo tak, rozmiar jest ten sam, prawda? Tak, dokładnie. Ale jest jeszcze jedna znacząca różnica. Mamy tutaj, nie wiem czy o tym mówiliśmy, chyba mniej śrub, mniej lug. Bo tu jest 8. Tu jest 8. Racja, tam było 10. A, widzisz, spostrzegawczy jesteś. Czyli zobacz, a powiem Ci szczerze, że ten jest droższy, bo ten kosztuje 539 zł. O matko, Czyli chyba za te... za 3 dychy dopłacamy za to, że Chińczyk siedział i go młotkiem dziubał, no ale no, trzeba było mu podkraść troszeczkę i sprzedać na lewym rynku troszeczkę luk, bo za drogo wychodziło. No i teraz pytanie, bo mówiliśmy o tym, czy ilość luk i śrub ma wpływ na brzmienie instrumentu. Ja się upierałem, że ma. A tu jednak, widzisz, patrzę, czy nie jest bezszwowy, ale ma normalnie szef. Widać spawanie. Słuchajcie, tak, jasne, to też... Bo są też mity, że bezszwowe werble, no to brzmią jeszcze lepiej. Ja mam tam bezszwowy, tą moją. Ważna informacja, ale jeszcze wracając do ilości luk, no jednak ma to znaczenie. No ma to znaczenie, tak? Bo werble przecież, ja też nie sądzę, słuchajcie, żeby tutaj zastosowano jakąś inną stal, tak? Tak, nie To no. jest pewnie to samo, tylko mamy tutaj te ładne zdobienia, ale ilość śrub się zmienia, ilość luk, no i brzmienie jest też nieco inne. Uważam, że łatwiejsza kontrola nad instrumentem przez osobę mniej doświadczoną jest wtedy, kiedy jest ilość luk mniejsza. Racja. Mniej problemów, mniej kombinowania. Dokładnie. Dla tych bardziej wymagających osób, no więcej luk to też większe możliwości brzmieniowe. Poka. A z naszym ulubionym tłumikiem, masz tam podłodze. To miauczenie to nie jest przecież związane tylko i wyłącznie z tanimi werblami. Bo Tak, to się dzieje jest oczywiście w kwestia każdym. Wystrojenia. Ale mi się mimo wszystko podoba. Troszkę jeszcze podkręcimy sprężyny. No. Jasne. Nawet jeżeli byśmy chcieli zagrać precyzyjne tremolo, oczywiście... O, poka tremolo. o ile są umiejętności. Kiedy grałeś tremolo? No to... O, Gra! gra. Prawda? Powiem wam. Uważam, że brzmi satysfakcjonująco instrument. Jesteśmy w stanie grać na nim takie właśnie precyzyjne, orkiestrowe rzeczy i też świetnie sprawdzi się jako werbel do zestawu Tak jest. perkusyjnego. Nie? No dobra, a teraz słuchajcie, kolejny kolega, metalowy, ale
Zobacz, czy jest taki sam mechanizm, czy jest jednak... Dokładnie taki sam. To samo. To samo, tak To samo. To jest, słuchajcie, Black Steel Snare, czyli właściwie również stalowy, ale no jest po prostu to stal jakoś, nie wiem, czy to jest pomalowana, czy jakaś domieszka. I teraz tak, mamy tutaj inne lugi, jakby takie bardziej fancy. Więc możliwe, że za to dopłacamy, ponieważ on też jest dosłownie kilkanaście złotych droższy. Wygląda ładnie, ale czy będzie miało to wpływ na brzmienie? Sprawdźmy. Zobaczymy, jakie jest fabryczne ustawienie. O, też szmatowaty. Ohoho! Aż za bardzo. Chociaż niektórzy lubią takie. Nie? W ten sposób. Bo nam by się nie pogniewał, co? Oj tak, tak. Chociaż powiem wam szczerze, jak ktoś chyba, jak grałem koncert z Edytą Bartosiewicz, znaczy nie ja grałem, ale ona grała przede mną koncert, czy po mnie, ale minąłem się z nią na próbie nagłośnieniowej w Warszawie i bębniarz miał właśnie werbel na taką szmatę nastrojony, to tak paskudnie brzmiało, jak ja siedziałem przy scenie, po prostu mówię, jak on może na takim paskudzie grać, ale jak poszedłem z drugiej strony przy nagłośnieniu, to brzmienie było fantastyczne, więc no dlatego nagrywamy wszystko na mikrofon w ten sposób, ponieważ Technika czyni cuda. technika nagłośnieniowa czyni cuda, dokładnie. Niekoniecznie umiejętności w graniu. Tak, to taka historyjka z życia wzięta. Kiedyś nasi koledzy również mają firmę nagłośnieniową i perkusiście padła membrana rezonansowa i wzięli folię czarną stretch i owinęli i założyli, byleby z daleka jakoś to wyglądało. I Cyran o tym nie wiedział. Pozdrawiamy kolegę Tomasza Cyranowicza. Nie wiem, na ile jest to prawda. Tak nam opowiadał Dyziek albo jeszcze kolega Broda. I Cyran powiedział, o, wreszcie ta centrala fajnie brzmi. No i okazało się, że to Folia też potrafi brzmieć. też potrafi brzmieć. Słuchajcie, była mała awaria i się nie zorientowałem, że nam się dźwięk przestał nagrywać, więc musimy zrobić małą powtórkę. Mam nadzieję, że damy radę powtórzyć to. Rozmawialiśmy odnośnie jakości i brzmienia, czy ten. Zagraj no piękne solo na tym, jeszcze raz. O, ja tak chyba nie potrafię, ale... No i co? Który ładniej? Dajcie znać w komentarzach, czy bardziej wam się podoba brzmienie tego, czy brzmienie Szymona, czy moje. Ewentualnie zrobimy tak, jeszcze to samo. No i teraz pytanie, na ile kwestia ustawień jeszcze, żeby je do siebie upodobnić, ale jakaś tam różnica brzmieniowa mimo wszystko między nimi jest. Jaka? Czy to coś zmieni? Nie, ten jest cieplejszy, ma więcej dołu, może przez ten cal więcej, co? No na pewno. Przez ten cal więcej, nie? Uważam, że to jest nieuniknione nawet. Ale mimo wszystko, patrz, przedtem mówiłem, że mi się ten bardziej podoba. Może dlatego, że kręciłem przed chwilą nieco A sprężynami. no właśnie. Słuchaj, Czekaj, jeszcze raz. Nie, ten mi się bardziej podoba. Zostaję przy tym. Inaczej, oba te instrumenty są instrumentami w porządku tak naprawdę. Dobrej kategorii, dobrze brzmiące. Jeżeli wszystkie aspekty bierzemy pod uwagę, to tak. To tak, wstydu nie ma. Wstydu nie ma, dokładnie. Jakby uczeń powiedział, panie profesorze, kupiłem ten werbel, okej. Jak powie, kupiłem ten, powiemy okej. Ale jak powie, który lepszy, no to już jest inny temat. Ale słuchajcie, Kwestia indywidualna. na deser mam jeszcze jeden werbel. Uwaga, uwaga. Okazuje się, że Millennium nie produkuje werbli 14-calowych, ale produkuje, jak widać, werbel 13-calowy na panie Szymonie?
Na. Life is life. Live is live. Jest co, tak nie może być, bo tutaj nam będzie się blokowała maszynka. A, dobra. Potem jest kwas. Dobra. Niech będzie tak jak jest. Pierwsze, Damy na co go na zwróciłem środek. uwagę, No. słuchajcie. Ten werbel, z daleka oczywiście, przypomniał mi werbel perkusisty Slipknota. No tak, tego Pana Jordisona. 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 Też Tak. 13, tyle że on gra na stalowym, a to jest werbel Drewnianym. drewniany. Ciekawe jaki rodzaj. Szczelam No szczela, Topola. ja ci zaraz powiem. topola. Moi drodzy, to jest machoń, klon i topola. Trzy O! drewna, trzy w jednym. Trzy w jednym. 33% zgadłem. 30. Natomiast jest obłożony taką okładziną. Nie wiem, jak się w Polsce mówi. Po angielsku jest wrap, a tutaj, no taka, to nie jest okleina, to jest taki plastik owinięty, nie? Naszego rodzimego Polmuza też taką okleiną, tylko że w kolorze perły. No ale jakiej perły? Ale jakiej perły? Powie. No i właściwie tutaj mamy co? Też 8 śrubek, ale zobaczcie, jakie piękne maszynki. Te lugi, jak tutaj są piękne. Takie drzewko jakby, coś, taka choineczka. Także w tej sytuacji na pewno dziewczyny będą na koncertach majtki przez głowę ściągały. Nie z uwagi na umiejętności perkusisty, ale z uwagi na właśnie ten wspaniały wygląd tego Tak jest. instrumentu. No i zobaczmy, jak on tam jest. A maszynka jest ta sama, co wszędzie? Ta sama, tak. Ta sama. Czyli co? Mieliśmy tylko jedną maszynkę z uwagi na rozmiar w tym małym W Piccolo, a prawda? tak to wszędzie jest to samo. Natomiast widzę, że zobacz, z drugiej strony te napinacze, o to się tak nazywa, nie? Są inne. Tu jest taki. Te mają takie same napinacze, te trzy, ten ma inny napinacz. Z tych wszystkich ten tutaj zaprezentowany jest Najprostszy jakby w takiej w konstrukcji. najmniej przekonywujący. Nie? No ale widocznie spełnia swoją rolę, to ma działać, Okej. a nie No i wyglądać. popięć trochę. Tutaj Ale już na dzień dobry to brzmienie mi bardziej przypada Tak? do gustu. Tak, jest cieplejsze. cieplejsze. Cieplejsze i no, w mojej opinii po prostu milsze dla serca i ucha. A połóżmy Nasz magiczny słynny tłumik. tłumik. Tu jest. Nie? Podoba Ci się? Jest cieplejszy, ale mam wrażenie, że przez to jest też taki trochę, jakby nie chciał ten dźwięk wyjść z niego. Taki, tych alikwotów takich bardzo jasnych jest w nim mało. No z uwagi na to, na materiał, nie? A może ta okładzina to drewno tłumie, nie mam pojęcia. Chociaż wiadomo, no. Dlatego robimy to we dwóch, żeby były jakieś, wiecie, inne podejście do tematu, nie? Generalnie mi werble drewniane leżą na sercu, więc No. teraz gdybym miał do wyboru albo drewniany o świetnym brzmieniu, tak? Mhm. I o jeszcze lepszym brzmieniu, no nie wiem, werbel metalowy, to zdecydowanie... I tak byś drewno wybrał. Dokładnie. Po prostu. Po prostu. A wróćmy sobie do tego, bo ja ponieważ no, nie ukrywam, że wśród tych najbardziej mi się podobał ten i chyba w takim razie ten. No słychać taki przydźwięk Jasne. tutaj, nie? Taki metaliczny. Tak. Ale sprężyny ładnie reagują. Wiecie, zależy co. Wydaje mi się, że zbyt dużo instrumentów jak do tej pory już obegraliśmy i zaczyna się robić kocioł w głowie, tak? Dokładnie, dokładnie.
Zaczyna się robić kocioł w głowie. Na dzień dobry, jak ten werbel odpaliliśmy, zagraliśmy, mówię, wow, no drewno brzmi naprawdę całkiem przyzwoicie, ale teraz po kilku uderzeniach, po tym krótkim czasie stwierdzam, że Głuchy jest trochę, nie? taka się zrobiła pucha z niego, No prawda? właśnie, nie? Lars Ma to Ulrich do St. Anger by go może wziął. Nie, to on by wziął tego pikolaka Tak, i jeszcze tak. go przestroił. Albo Koszta tą śmieci. folię, albo tą folię, o której folię. mówiliśmy. Tak. Jak gramy piano, tak? To jest fajne. To jest fajnie, natomiast dokładnie. Zagraj to samo na tym teraz. Czym więcej No i zależy do uważam, czego. że tutaj w przypadku tego instrumentu łatwiej się kontroluje brzmienie. Tak. Wiesz co, I teraz to jest pytanie, myślę, że po co? Bo jeżeli my bierzemy ten instrument, bo musimy kupić do szkoły naszej werbel, w którym no, dzieci będą grali rzeczy klasyczne, symfoniczne, takie jak tutaj, wydaje mi się, że ten instrument się lepiej przed tym sprawdzi. No ale jak faktycznie ktoś chce jak Slipknot grać na 2 i 4 albo na raz, 2, 3, 4 bez przerwy, to faktycznie jemu te elementy, które my szukamy w tym instrumencie, nie będą do niczego potrzebne, a tutaj tak, ten rimshot też taki jest. zrobi swoją robotę, nie? Akurat widzisz, uderzenie z rimshotem jest bardziej selektywne niż brzmienie bez Tak. rimshota. Prawda? Mhm. Natomiast tutaj rozmawiamy o werblu mimo wszystko tańszym od tego, bo ten kosztuje 515, czyli jest 40 zł tańszy od tego. Ale w tej kategorii cenowej to myślę, że nie ma co gdybać wyjątkowo, bo to jest kwestia, wiadomo, może nawet kursu dolara, jak tam jest te instrumenty sprowadzane. Bardziej chodzi o to, że jak to zaprezentować? Wiesz co, jeszcze jest, jedną rzecz możemy zrobić na szybciutko. Możemy rozstawić stopkę, werbel i hi-hat i po prostu do każdego z nich, Zobaczymy, jak się sprawdzi. jak się sprawdzi gdzieś tam w całości, nie? W prawdziwym użytkowaniu. W prawdziwym użytkowaniu. Oczywiście nagranym też na jeden mikrofon. Jaki jest wniosek, prócz tego, że każdy z tych instrumentów moim zdaniem jest w porządku? Słuchajcie, no na pewno cena. Jest W mojej opinii cena za nowy instrument. Dobrze wiemy, ile teraz trzeba zapłacić za graty muzyczne. Coś no. możesz na ten temat powiedzieć. Natomiast tutaj mamy całkiem solidnie wykonane instrumenty, które całkiem fajnie brzmią. To rzecz jasna zależy od gustu. W rozsądnych pieniądzach. Mamy
pełną paletę tak naprawdę. Tak, jak ktoś chce werbli, przebijającą się żyletę, to kupuje Picolaka. Dokładnie. Jak ktoś chce do rockerki fajne, ciężkie werble, to kupuje coś tego typu. No ale mówiąc szczerze, chyba moim zwycięzcą, znaczy, wiecie, pod moje potrzeby, pod potrzeby uczniów i potrzeby dwójeczek, przednuteczek, rzeczy klasyczno-rudymentalnych, myślę, że chyba trzeba będzie tego zachować. Najlepiej te wszystkie niuanse potrzebne dla nas się sprawdzają. Werbel hybrydowy. Hybrydowy. Co nie zmienia faktów, że właściwie każdy z nich jest instrumentem ciekawym. Na którym da się grać. Tak, da się grać. I nie ma wstydu, bo niektóre te werble, te tanie się kupuje, maszynki, wiecie, nie trzymają, albo na przykład właśnie nie można ich fajnie wyregulować. Tutaj właściwie wszystko można. Myślę, że jakby tak posiedzieć parę godzin, to można było jeszcze lepsze ustawienia tych werbli Dokładnie, ogarnąć. Myśmy tyle, co je z kartonu wyciągnęli i od razu była próba na żywym organizmie, prawda? Praktycznie tak, no. Bez, Z drobnymi korektami, nie? Dokładnie, większych roszad. Jeżeli macie jakieś, że tak powiem, wasze, bo my inaczej to też możemy słyszeć mimo tego mikrofoniku niż wy, także dajcie znać w komentarzach, który według was wygrywa. Moim zdaniem, ja mam dwóch faworytów. Picolaka, bo za 309 zł, to nawet jak się gra w kapeli rockowej i potrzebny jest werbel, który się walnie 5 razy w ciągu koncertu, to moim zdaniem takie coś spokojnie, naprawdę, fajnie. Tak. Ten jest uniwersalnym, fajnym werblem. Dość trudne zadanie, trudne pytanie, tak? Ja nie lubię na pytania, co jest najlepsze. Dokładnie, bo Bardzo nie słuchajcie, lubię. No dzisiaj okazuje się, że Tobie przypadł do gustu najbardziej ten, którego miałeś przed chwilą w dłoniach. Pod nasze potrzeby, zaznaczam. Do kapeli rockowej niekoniecznie może bym go wybrał. Dokładnie. Ja stwierdziłem, że werbel gdzieś tutaj jest drewniany, No, tak? tak. Mamy drewniaka? Mamy drewniaka. Tak. Na początku werbel drewniany mnie zachwycił, z uwagi na to, że po prostu lubię tego rodzaju instrumenty, ale po kilku uderzeniach, gdzieś tam po kręceniu maszynką i po podciągnięciu go, tak, stwierdziłem, że no nie. Nie. No nie. No nie. Nie dzisiaj, może jutro. Tak, musielibyśmy zabrać, słuchaj, te werble na koncert i zagrać po prostu każdy inny numer na innym werblu i posłuchać w miksie jeszcze, jak to brzmi, ale no to temat trudny. Ja myślę, że nie ma co więcej gadać, bo ten materiał i tak jest dość długi. My po prostu chcieliśmy zaprezentować, pokazać Wam, a zapraszamy Was do własnych wniosków, a my ze swojej strony zapraszamy, aby posłuchać Szymona bębniącego na żywo. Mnie również, czasami też na gitarze się mi zdarza, na koncerty Abby Classic, a w opisie filmu znajdziecie link do bileterii, gdzie bileciki na nasz koncert, na trasę koncertową 2025 i 2026 możecie kupić. Tak, najbliższy koncert 13 grudnia w Płocku. W Płocku, potem mamy bodajże Radomsko w styczniu, Zielonkę w lutym, coś tam jeszcze może wskoczy. Na razie mamy zabukowane te 3, ale na pewno to będzie rozrastało. Tak, warto pilotować naszą stronę na Facebooku. Tam Dokładnie. wszystkie informacje na bieżąco wrzucamy. Tak jest. A jak chcecie posłuchać mniej więcej jak ta nasza Abba Classic gra, to tu Wam wrzucam link do naszej demóweczki, także posłuchajcie. Albo nie, puścimy Wam, będziecie musieli posłuchać. So when you hear me, darling, can't you hear me? Yes, the love you gave me, nothing else can save me. Yes, when you're gone, No, także dziękuję bardzo Szymonowi za udział w tym edukacyjnym materiale. Werble, słuchajcie, dostępne są w sklepie Thomann. Linki do zakupu daję Wam w opisie bezpośrednio, więc możecie sobie zajrzeć i kupić. Jasne. Na razie, do widzenia, pa pa. Trzymajcie się.